Witam, nazywam się Piotr Kamiński i jestem przedsiębiorcą z prawie 30-letnim doświadczeniem. Dzisiaj powiem Wam, czy warto jest prowadzić biznes w Polsce. I tu nie chodzi o to, czy warto być przedsiębiorcą w Polsce, tylko czy warto prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą, bo to będzie główny temat moich rozważań. Ta właśnie najbardziej popularna forma prowadzenia działalności gospodarczej, czyli w skrócie JDG. Czy warto coś takiego robić? Opowiem o 3 etapach. O małej skali działalności, średniej i dużej. I na każdej z tych etapów wyjaśnię, dlaczego nie warto nigdy, prawie nigdy, zakładać jednoosobowej działalności gospodarczej w Polsce. Ja robiłem to przez naście lat i był to bardzo duży błąd, patrząc z perspektywy czasu. I przed tym błędem dzisiaj szczególnie chcę Was ustrzec, ponieważ dzisiaj warunki do prowadzenia JDG w Polsce są znacznie gorsze niż były jeszcze kiedyś, dlatego nie polecam tego. Ale powiem po kolei, krok po kroku, na każdym etapie, jak skalować swój biznes, bo wcale nie mówię, żeby nie prowadzić biznesu. Prowadzić biznes trzeba i to jest świetna droga do zarabiania pieniędzy, tylko jak na każdym etapie rozwijania swojego biznesu robić to tak, żeby nie prowadzić JDG, zarabiać maksymalnie dużo i rozwijać swój biznes. W tym miejscu jedna bardzo istotna uwaga, która pozwoli Wam lepiej zrozumieć dalszą część moich rozważań. Uważam, że płacenie podatków w Polsce jest niemoralne. Niemoralne jest to na wielu płaszczyznach. Po pierwsze dlatego, że przedsiębiorca na 99% jest w stanie lepiej wydać pieniądze niż państwo, które te pieniądze mu zabiera. Więc jest to niemoralne z tego tytułu, że marnujemy pieniądze, przekazując je państwu, kiedy możemy je wydać lepiej. A po drugie jest to niemoralne dlatego, że państwo finansuje rzeczy, które są z gruntu niemoralne. I my, płacąc podatki do tego budżetu, który finansuje rzeczy, które są niemoralne, dokładamy się do niemoralnej działalności naszego państwa. Jaką niemoralność państwa mam na myśli? No proszę bardzo. Na przykład zdecydowanie większa dbałość o więźniów, żeby mieli pełne brzuszki, niż o dzieci chodzące do szkoły. Rozrzutność polityków, korupcja, za którą nikt nigdy nie jest skazywany. Przykładem niech będzie miliony złotych wydane przez Sasina na wybory, które się nie odbyły. I nikomu włos za to nie spadł, że zmarnował miliony złotych polskich podatników, którzy zamiast wydać to na swoje rodziny, na swoje biznesy, musieli oddać to do budżetu państwa. Innym przykładem jest to, że edukacja jest ciągle traktowana po macoszemu w wydatkach, a rządowe limuzyny świecą nowością. W Polsce bierze się najwięcej pieniędzy od ludzi najciężej pracujących po to, żeby dawać je ludziom, którzy nie chcą pracować. Etap pierwszy. Mamy mały, początkujący biznes. Prowadzimy sobie niedużą firmę. Firmę jako koncepcję, nie jako właśnie organizację prawną. I sprzedajemy usługi za 1000, potem za 2000, za 3000 złotych miesięcznie. Dochodzimy do 5000 złotych. I oczywiście nie ma sensu rejestrować żadnej działalności gospodarczej, ponieważ istnieje w naszym kraju na szczęście coś takiego jak działalność nierejestrowana i wykorzystujemy ten limit do cna, jak się da, każdego miesiąca, sprzedając swoje usługi jako usługi świadczone w formie nierejestrowanej działalności gospodarczej. Od nich podatek wynosi tylko 12%, więc nie jest źle. A co ponadto sprzedamy? Oczywiście sprzedajemy bezrachunkowo, żeby nie przekraczać tego limitu miesięcznego. Bo wielu klientów naszych zwykle będzie chciało kupić od nas coś, niekoniecznie chcąc od nas rachunek. To zależy od branży, może być od 10% takich klientów, aż do 90% takich klientów. To bardzo zależy od branży, prawda? Ale przyjmijmy, że jest to 50%, więc 2,5-3 tysiące sprzedawajmy w limicie, drugie 3 tysiące sprzedawajmy poza limitem, czyli nie pokazując tego, ale kiedy już nasze przychody przekraczają cały czas 5000 zł miesięcznie, no to pasuje wejść w drugą fazę, kiedy już trzeba znacznie bardziej wykazywać te swoje przychody i wtedy oczywiście nie zakładamy jednoosobowej działalności gospodarczej, tylko staramy się posiłkować działalnością kogoś innego. Bardzo prosta metoda,
Czyli mamy kogoś zaprzyjaźnionego, kto prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i prosimy jego, żeby on dla nas wystawiał faktury. Jest to rozwiązanie bardzo korzystne dla nas i bardzo korzystne również dla tej osoby. Dlaczego jest to korzystne dla nas? Oczywiście dlatego jest korzystne dla nas, ponieważ nie musimy prowadzić księgowości własnej, nie musimy płacić swojego ZUS-u i nie musimy sami z Urzędem Skarbowym rozliczać się za żadne podatki. To wszystko robi firma B, która jest naszą firmą zaprzyjaźnioną. A jakie są korzyści dla firmy B? Otóż korzyści dla firmy B są takie, że ona ma większe przychody, co daje jej lepszą zdolność kredytową. Ona dostaje od nas jakąś prowizję za tą usługę. Oczywiście warto dać jej jakąś prowizję, lub jeszcze lepsza sprawa, my możemy zbierać koszty i dawać nasze koszty tej firmie, żeby sobie wliczała je w swoje koszty. I dzięki temu mamy znacznie tańszy sposób prowadzenia działalności, mimo że nie jest to zarejestrowana jednoosobowa działalność gospodarcza. No ale wreszcie rozwija się nasza działalność i wchodzimy w etap trzeci. I w trzecim etapie zarabiamy już swobodnie powyżej 10 tysięcy miesięcznie i już trudno nam co miesiąc prosić kolegę czy koleżankę o to, żeby wystawiała nam rachunki 1 czy 2 miesięcznie. Więc zakładamy nie jednoosobową działalność gospodarczą. Zakładamy spółkę ZOO oczywiście. Spółka ZOO to jest świetne rozwiązanie dla dobrze prosperującej firmy, ponieważ przede wszystkim spółka ZOO posiada osobowość prawną, więc za wszystkie zobowiązania tejże działalności odpowiada spółka, a nie my osobiście. I to jest wspaniała sytuacja, która daje nam wielki spokój i powoduje, że nikt nas finansowo nie dojedzie za nasze potknięcia biznesowe. Dajmy taki przykład. Prowadzimy gastronomię i prowadzimy ją jako właśnie spółka ZOO, której kapitał zakładowy wynosi 10 tysięcy złotych. Maszyny są w leasingu, a lokal jest wynajęty. I do naszej restauracji przychodzi supermodelka, która uważa, że po zjedzeniu naszej zupy zatruła się, choć prawda jest taka, że zatruła się 2 godziny wcześniej jedząc kebaba u Turka, ale nie przyzna się do tego i nie będzie sądzić Turka, więc woli sądzić nas, bo jesteśmy porządną firmą. I ona ma świetnych prawników, oni nas oskarżają, że ta zupa spowodowała, że ta modelka dostała sraczkę, nie wystąpiła na kolejny dzień na scenie gdzieś i nie zarobiła 1 000 000 złotych, więc teraz my musimy zapłacić jej 1 000 000 złotych odszkodowania. I jeżeli przegramy coś takiego w sądzie, to jesteśmy swobodni, proszę bardzo, to jest nasza firma, ona ma 10 tysięcy kapitału, weźcie sobie. Koniec. Nie musimy w ogóle pokrywać kosztów tej rozprawy sądowej, tego odszkodowania, ponieważ mamy spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. I to jest piękne. O ile my nie odpowiemy z odpowiedzialności cywilnej, czyli w tym przypadku, jeżeli nie ma jakichś rażących zaniedbań z naszej strony, że tutaj rzeczywiście było źle przyrządzone to jedzenie, że ktoś dokonał jakichś zaniedbań, że w lodówce było stare jedzenie i tak dalej. O ile czegoś takiego nie ma, to jesteśmy zupełnie zwolnieni z odpowiedzialności. Całą odpowiedzialność za to nieszczęśliwe zdarzenie ponosi nasza spółka z OO. Więc to jest duży plus prowadzenia działalności gospodarczej poprzez taką spółkę. A na koniec jeszcze opowiem Wam ciekawą anegdotę, która pokazuje właśnie jeszcze jeden bardzo istotny element tego, bardzo negatywną w naszym państwie atmosferę dla prowadzenia działalności gospodarczej. I to nie znaczy, że nie należy prowadzić działalności. To znaczy, że jak najbardziej należy prowadzić, ponieważ negatywna atmosfera powoduje, że mało osób waży się na tak szalony krok, jak prowadzenie działalności gospodarczej w naszym kraju. I to powoduje, że jest trochę mniejsza konkurencja, chociaż z drugiej strony Polacy są bardzo przedsiębiorczy i jest tych firm mnóstwo. Ale to, co Wam teraz powiem, negatywna jest atmosfera do prowadzenia firmy w Polsce. I nie mówię tutaj o tym, że za pana Morawieckiego tysiące firm zostało zamkniętych, ponieważ on tylko chciał wydoić tych ludzi, którzy chcą ciężko pracować. Nie. Opowiem Wam o historii, kiedy to zostałem wezwany na policję. Zostałem wezwany na policję, ponieważ oszukano mnie na Allegro. Kupiłem jakiś przedmiot, który ktoś mi nie wysłał, ja to zupełnie olałem. Allegro zwróciło mi pieniądze, więc nie było żadnego problemu dla mnie. Natomiast po wielu miesiącach policja wzięła się za tego człowieka i ja byłem wezwany jako świadek. Więc dobrze, pojechałem na policję. Pamiętam, była zima, było bardzo zimno. Wszedłem do tej komendy, zostałem zaprowadzony do pokoju, gdzie miałem być przesłuchany. I tam
przy uchylonym oknie siedział sobie policjant w t-shircie i spisywał moje zeznania. Spisywał, jak się nazywam, co robię i tak dalej. Spisywał protokół z tego wydarzenia, gdzie ja powiedziałem oczywiście, że było tak jak było, kupiłem, nie dostałem towaru, Allegro mi zwróciło, nie mam żadnych roszczeń tutaj, więc sytuacja dla mnie jest wyprostowana. I tak sobie piszemy, tak sobie rozmawiamy i ten policjant w pewnym momencie mówi do mnie: bo pan to jesteś miś. Tak patrzę, o co chodzi. Mały i średni przedsiębiorca. Tacy jak wy to pracują na nas. Ale spokojnie. My się za was też zabierzemy. I sobie gość pisze dalej protokół. Troszkę osłupiałem. Skończyliśmy spotkanie, odprowadził mnie do windy. Jeszcze na odchodne powiedział mi, że przeprasza, że zabrał mi tak wiele mojego cennego czasu, bo ja w tym czasie powinienem był nalać na nich, a nie siedzieć tutaj na policji. I tak się skończyło moje spotkanie z policjantem, który zajął mi rzeczywiście ze 2 godziny mojego cennego czasu w bzdurnej sprawie o łapanie jakiegoś człowieka na Allegro, który sprzedawał jakiś trafny towar. Czy warto prowadzić działalność gospodarczą? Tak, ale nie jako jednoosobową działalność. Czy warto być przedsiębiorczym? Tak, zdecydowanie tak. W Polsce i na świecie, wszędzie jest to warto robić. Ale weźcie pod uwagę moje uwagi i prowadźcie swoją działalność z głową. Nie dajcie się orżnąć państwu, które wiadomo, że czasami chce sięgnąć po wasze pieniądze. Moim zdaniem jednym z elementem dobrej przedsiębiorczości jest sprytne omijanie niepotrzebnych kosztów, w tym kosztów podatkowych. Dziękuję. Do usłyszenia.